Cześć! Dzisiaj coś dla fanów analogu. Gramofony znów stają się popularne, czarna płyta wraca do łask, jednak wybór odpowiedniego urządzenia do jej odtwarzania to nie lada gratka. Na co zwrócić uwagę w poszukiwaniu idealnego modelu? Zacznijmy od podstawowego podziału gramofonów. Na rynku odnajdziemy urządzenia automatyczne, półautomatyczne oraz manualne. Dla osób ceniących sobie wygodę polecamy gramofony automatyczne, które bez naszej ingerencji samodzielnie ustawiają ramię i opuszczają igłę na początku nagrania oraz podnoszą ją na końcu. Po skończonym odtwarzaniu ramię wraca do pozycji początkowej. W gramofonach półautomatycznych ramię wróci do pozycji spoczynkowej, ale sami musimy ustawić je samodzielnie na płycie. Typem dominującym wśród urządzeń o zaawansowanej konstrukcji jest gramofon manualny, obsługiwany przez użytkownika samodzielnie. Gramofon automatyczny i półautomatyczny polecamy wszystkim, którzy cenią sobie wygodę i są skłonni pójść na kompromisy w jakości dźwięku. Ramię automatyczne jest zdecydowanie cięższe i mniej precyzyjnie prowadzi wkładkę i igłę po płycie. W przypadku tańszych systemów stereo nie jest to różnica mocno odczuwalna i można ją zaakceptować w imię wygody. Jeśli zaś chcemy uzyskać najlepszy efekt brzmieniowy, warto postawić na gramofon w pełni manualny. Taki gramofon pozwala też na wymianę ramienia w przyszłości, co ma niebagatelne znaczenie dla rozwoju naszego systemu stereo. Ważną rzeczą przy wyborze gramofonu jest jego napęd, który powinien zapewnić płycie maksymalnie równomierny ruch obrotowy. Najczęściej wykorzystywane są dwa rodzaje napędów – paskowy oraz bezpośredni. Gramofony z napędem paskowym mają niezależny silnik, który napędza talerz za pomocą gumowego paska. Takie rozwiązanie pozwala na odizolowanie wibracji. Urządzenia z napędem bezpośrednim posiadają talerz zintegrowany z silnikiem. Ten typ napędu jest popularny na rynku pro i DJ-skim. Pojawia się także w niektórych gramofonach domowych, szczególnie japońskiej produkcji, np. Onkyo czy Pionera, które uchodzą za pancerne i są dobrym wyborem na długie lata bezawaryjnej pracy. Zaletą napędu bezpośredniego jest jego odporność na zniszczenia. Jeśli zdarza się, że na talerzu waszego gramofonu lubi pobujać się kot, a wasze dziecko uczy się skreczowania, wybierzcie napęd bezpośredni. Zapewni bezobsługową i bezawaryjną pracę na lata, a nawet dekady. Napęd paskowy to rozwiązanie bezkompromisowe, ale podatne na awarie, uszkodzenia i wymagające staranności w obsłudze oraz serwisu. Co najmniej wymiany paska co jakiś czas. Wszystko to w imię lepszej jakości dźwięku. Istotną różnicę w gramofonach stanowią same silniki, których parametry są kluczowe dla odtwarzania muzyki we właściwym tempie. Wszelkie kołysanie obrotów, odstępstwa od normy będą wyraźnie słyszalne. Silnik to jeden z kluczowych elementów, który odróżnia dobry gramofon od słabego. A skoro mowa o obrotach, to warto pamiętać, że na rynku jest kilka standardowych płyt i szybkości obrotów. Najpopularniejszy to 33,1/3 RPM, najrzadziej spotykany to 78 RPM. Dość małą popularnością cieszy się też standard 45 RPM. Kolejnym ważnym elementem gramofonu jest ramię, które pełni dwie funkcje. Po pierwsze, podtrzymuje przymocowaną do niego wkładkę, a po drugie, odpowiada za jej prowadzenie po płycie. Ramię gramofonu powinno posiadać regulację siły nacisku igły na płytę, kąta między ramieniem a płytą oraz antyskatingu. Istnieje kilka kształtów ramion gramofonowych, a wśród nich najpopularniejszymi są ramiona proste oraz zagięte. Generalnie przyjmuje się, że ramiona proste charakteryzują się niższym kosztem produkcji oraz większą odpornością na wibracje, ale to ramiona o kształcie zagiętym pozwalają na dokładniejsze odczytywanie danych z rowków płyty i zazwyczaj stosowane są w droższych gramofonach. W drogich gramofonach istnieje możliwość indywidualnego wyboru ramienia lub jego wymiany. Dopasowanie ramienia i wkładki uznaje się za kluczowy element gramofonu decydujący o jego brzmieniu. Kupując gramofon warto zastanowić się, jakiego brzmienia docelowo szukamy. Wtedy doświadczony pracownik sklepu może podpowiedzieć nam, w jaką wkładkę warto wyposażyć gramofon w przyszłości i już teraz dobierze nam gramofon z właściwym ramieniem. Pamiętajmy, że na rynku mamy dwa systemy mocowania wkładek. 1/2 cala, czyli dwie śruby oraz P-mount. Te drugie jest dzisiaj bardzo rzadko spotykane. Kluczowym elementem każdego gramofonu jest wkładka. To ona decyduje o końcowym brzmieniu naszego systemu opartego o czarną płytę. Zamocowana na jej końcu igła bezpośrednio styka się z płytą i odczytuje informacje zapisane na jej powierzchni. Na rynku odnajdziemy dwa rodzaje wkładek gramofonowych. Najbardziej popularna jest wkładka MM, czyli Moving Magnet. Drugim, wyraźnie droższym typem jest wkładka MC, Moving Coil. Jeżeli ciekawią Was szczegóły techniczne obu technologii, w opisie filmu zamieszczamy link do artykułu.
Wybór wkładki wiąże się z poważną decyzją na przyszłość, czyli wyboru przedwzmacniacza gramofonowego. Jest on niezbędny z powodu bardzo niskiego napięcia, jakie generuje sama wkładka. Jest ono za małe, aby wzmacniacz mógł na nim pracować. Duża część amplitunerów i wzmacniaczy stereo posiada prosty, wbudowany przedwzmacniacz do wkładek typu MM i MI. Warto pamiętać, że jeśli przedwzmacniacz obsługuje wkładkę MM, to obsłuży także MI. Przedwzmacniacze do wkładek MC to zdecydowanie droższe urządzenia i praktycznie zawsze występują jako oddzielne komponenty. To wszystko definiuje pewne rozwiązania. Wkładki MM i MI polecamy osobom, które nie chcą czynić większych inwestycji w swój system gramofonowy lub zależy im na najlepszym stosunku jakości do ceny. Droższe wkładki MM i MI posiadają bardzo duży potencjał i są w stanie dorównać prawie wszystkim wkładkom MC. Jeśli jednak chodzi o szczyt możliwości do uzyskania brzmienia z gramofonu, ten jest zarezerwowany dla wkładek MC. Szukając taniego modelu MM, warto zwrócić uwagę na modele marki Goldring z serii E, E1, E2 oraz E3, które sprawdzą się idealnie u osób, które rozważają wymianę fabrycznej wkładki na lepszą niż fabrycznie zainstalowana lub chcą odnowić używany gramofon kupiony za kilkaset złotych. Tu rodzi się kolejne pytanie. Czy warto kupować gramofon z wkładką przygotowaną przez producenta? Tylko wtedy, gdy nie mamy żadnych większych oczekiwań w stosunku do jakości dźwięku, a gramofon kupujemy w celu zdobycia jakiegokolwiek doświadczenia. Jeśli zaś gramofon ma być pełnoprawnym źródłem sygnału w naszym systemie stereo, jedyną rozsądną opcją jest od razu wymienić wkładkę na lepszą. Sklep RMS.pl pozwalamy na dokupienie droższej wkładki gramofonowej i pozostawienie fabrycznie wstawionej przez producenta w ramach rozliczenia, co obniży całościowy rachunek. Najczęściej wybieraną wkładką przez naszych klientów jest Goldring 2100, który jest znakomitym wyborem do gramofonów w przedziale cenowym od 1000 do 2000 zł. Jeśli chodzi o wkładki typu MC, polecamy Goldring Ethos, Legacy lub Eroica. Ich zakup wiąże się ze znacznym wydatkiem i powinien być świadomym wyborem audiofila, który dysponuje odpowiednio przygotowanym sprzętem, gotowym na pokazanie pełnego potencjału tych high-endowych produktów. Ile pieniędzy powinniśmy przeznaczyć na wkładkę? Umownie przyjmuje się, że wkładka powinna kosztować co najmniej połowę ceny gramofonu, który kupujemy. To pozwala uzyskać optymalny efekt brzmieniowy. W drugą stronę, raczej nie powinniśmy kupować wkładki, która jest droższa od gramofonu. Raczej nigdy nie usłyszymy jej pełnych możliwości w takiej konfiguracji. Przy wyborze wkładki warto również zwrócić uwagę na szlif igły. Powszechnie używane są szlify sferyczne, eliptyczne, liniowe, microline, Shibata oraz najbardziej zaawansowane i najtrudniejsze w produkcji Geiger. Najpopularniejsze i najczęściej spotykane są igły sferyczne, które są łatwe i tanie do wytworzenia, dlatego można je przeważnie spotkać w tańszych wkładkach. Niestety, wkładki z igłą sferyczną gorzej radzą sobie z przenoszeniem najwyższego pasma częstotliwości. Igły eliptyczne to rozwiązanie droższe, ale dające bardziej dokładne odwzorowanie dźwięku, co wynika z kształtu igły i bardziej precyzyjnego prowadzenia po płycie. Bardziej zaawansowanymi są igły o szlifie liniowym, microline i Shibata. W końcu jednym ze szczytowych osiągnięć producentów wkładek jest szlif Geiger. Dzięki precyzyjnemu wykonaniu pozwala na super dokładne odwzorowanie informacji z płyty. Jeśli ciekawią Was szczegóły techniczne szlifów, w opisie zamieszczamy link do artykułu. Elementem łączącym wszystkie podzespoły jest podstawa gramofonu, czyli plinta. Warto zwrócić uwagę na materiał, z którego jest wykonana. Według większości producentów, np. Projecta, ciężka plinta zapewnia wytłumienie oraz odizolowanie gramofonu od zbędnych wibracji. W opozycji są producenci tacy jak Rega, którzy twierdzą, że im lżejsza plinta, tym lepiej, ponieważ ciężka plinta nie gasi rezonansów, a jedynie przesuwa je w inną częstotliwość, co przynosi jeszcze więcej szkód, zaś same wibracje powinny być amortyzowane na poziomie ramienia. Wybór jednej ze szkół pozostawiamy Waszemu indywidualnemu osądowi. Zarówno Project, jak i Rega produkują gramofony, które są zazwyczaj najlepszym wyborem w większości przedziałach cenowych. Ważnym elementem konstrukcyjnym jest również talerz. Im jest cięższy, tym lepszą zapewnia równowagę obrotów. Na rynku odnajdziemy również różnego rodzaju dociski mające na celu jego stabilizację, np. Project Clampit, a także maty, które oprócz ożywienia wyglądu urządzenia pozwolą na odprowadzenie ładunków elektromagnetycznych występujących pomiędzy płytą a talerzem, dzięki czemu jakość odtwarzanego dźwięku ulegnie znacznej poprawie.
Szczególnie polecamy eksperymenty z dociskami, które dosłownie zmieniają brzmienie, jakie generuje gramofon. Zazwyczaj pozwalają uzyskać więcej basu dzięki większej stabilności płyty gramofonowej na talerzu. Sam docisk nie kosztuje majątku, a dzięki naszej przyjaznej polityce zwrotów zawsze możecie szybko i sprawnie odzyskać swoje pieniądze, jeśli nie będziecie zadowoleni z końcowego rezultatu. Obecnie tradycyjne gramofony są wzbogacone o dodatkowe funkcjonalności, tak jak wbudowany przedwzmacniacz, który pozwoli nam na łatwe podłączenie urządzenia do naszego setu. W nowszych gramofonach możemy odnaleźć również przetwornik analogowo-cyfrowy czy wyjście USB, dzięki czemu w prosty sposób możemy zgrać ulubione utwory na komputer. Takie rozwiązanie znajdziemy w gramofonie Primary Phono USB marki Project. Niektóre modele, np. Alva TT od Cambridge Audio, posiadają wbudowany moduł Bluetooth, co pozwala przysłać dźwięki z winylu prosto do kolumn bezprzewodowych lub do wzmacniacza z odbiornikiem Bluetooth. Koncepcja ta zaprzecza słuchaniu dźwięku analogowego, ale nie wszyscy traktują ją ze śmiertelną powagą. Czasami gramofon ma być po prostu ozdobą domu i pokazaniem statusu majątkowego rodziny. Dla osób rozpoczynających swoją przygodę z gramofonami polecamy zakup podstawowego urządzenia takiego jak Project Primary E lub Elemental, gdzie w zestawie otrzymamy zamontowaną już wkładkę marki Ortofon z wyregulowaną siłą nacisku i antyskatingiem. Aby poprawić jakość dźwięku, warto zainwestować w porządne okablowanie. Polecamy kable Polski marki Melodica. Osoby, które chciałyby spróbować swoich sił z audiofilskim brzmieniem, powinny wziąć pod uwagę produkty Project Debut Carbon DC, Relub HiFi Turn 3 oraz Rega Planar 2. Jeśli zaś szukacie uniwersalnego i wygodnego w obsłudze urządzenia, polecamy Onkyo CP1050 lub Pioneer PL30. Pamiętajcie też, że jednym z najważniejszych akcesoriów do gramofonu jest pokrywa. Chroni ona gramofon i igłę przed kurzem, a właściwie przed skutkami czyszczenia gramofonu z kurzu. Łatwo uszkodzić jego delikatne elementy, a w szczególności złamać igłę. Do jej czyszczenia polecamy specjalistyczne akcesoria, które znajdziecie w naszym sklepie. A Wy? Posiadacie już gramofon, czy nadal szukacie idealnego modelu? Dajcie znać w komentarzach, zostawcie łapki w górę i subskrybujcie nasz kanał, aby być na bieżąco ze wszystkimi nowinkami ze świata audio. Zapraszamy na naszą stronę sklep.rms.pl, gdzie odnajdziecie pełną ofertę gramofonów oraz akcesoriów, a także specjalistyczne porady i pomoc w wyborze gramofonu. Do usłyszenia!